Jesteśmy w Rzeszowie, tutaj zawsze były i wysokie temperatury, i burze. Trasy do tego są szybkie, trudne, techniczne. No zobaczymy, co ta mieszanka wybuchowa do czego doprowadzi i jakie będą efekty na mecie. A ja bardzo lubię rajd rzeszowski, powiem szczerze, mam tutaj bardzo miłe wspomnienia. Wygraliśmy tutaj Fortem Sierrą chyba 2 lata temu, czy 3, już nie pamiętam dokładnie. Dobrze, zawsze mi się tu dobrze jechało, bardzo lubię te odcinki. No, także to jest jeden z takich moich ulubionych rajdów. Tutaj już po Poznaniu widzę, że będziemy mieli dużo fanów, bo mocno techniczne i szybkie odcinki. Lubię takie. Ale mega wąsko, mega w ogóle dużo nawrotów, dużo takich jedynkowych zakrętów, technicznie strasznie i to nam się podoba, więc jest to jechać, jest świetnie. No wiadomo, że chyba najbardziej znana tutaj jest Lubenia z tym Watersplashem, ale każdy z OS-ów myślę, że ma coś ciekawego do pokazania. No, na każdym z OS-ów będzie się działo. W Rzeszowskim też jest kilka takich miejsc, gdzie będzie ciężko, a Watersplash to już w ogóle jeszcze nie mam pomysłu, jak go przejechać, żeby wyjechać, ale będziemy kombinować. Natomiast to jest ogromnie sentymentalny dla mnie i dla Trabanta Ride, bo tu się poznaliśmy 2 lata temu, w związku z czym wszelkie trudy i wszelkie okoliczności jakiekolwiek problematyczne nie mają znaczenia, bo to jest dla nas tutaj rewelacja, żeby być. Wydarzenia ostatnio mamy gęsto bardzo z tymi rajdami. Tutaj jesteśmy pierwszy raz, zobaczymy jak to będzie, nie? Dosyć długie odcinki, nie? No, na ostatnim rajdzie Golf trochę się grzał na takich długich, no ale miejmy nadzieję, że coś poprawiliśmy i że będzie okej. Nastawienie bojowe, myślę. Odcinki trudne po opisie, to można to zauważyć. Długi też ten rajd, bo 150 km OS-owych. No plan objechać przede wszystkim, bo to bardziej mi się daje rajd na dojechanie do końca niż na ułamki sekund tak naprawdę. No są trochę zmienione, ale generalnie nie ma jakichś radykalnych historii, więc te odcinki, które są nowe, czy zapętlenia, może technicznie jest bardziej dojrzały. Nie ukrywam, że trochę zmian jest pod telewizję, czyli pod motowizję, szczególnie Lubenia, gdzie będziemy na żywo pokazywać. Myślę, że to dobrze będzie się w ekranie pokazywało. No a tak generalnie jakość tras jest bardzo dobra. Pewnie, że trzeba tutaj będzie uważać, no ale jeżeli nie będzie padać, myślę, że będzie ciekawe. Myślę, że nawet jeżeli się deszcz przydarzy, to będzie to krótki, szybko odparuje. Tak więc życzyłbym sobie tylko, żeby on nie spadł przede mną, jeśli już to lepiej niech spadnie za moim bagażnikiem, a resztę no, będziemy starać się dowieść jak najlepszy wynik do mety. Mój domowy rajd, zobaczymy jak auto da radę, ja też dam radę, to może będzie dobrze. Wcisnął będę. Szybko, ale bezpiecznie. Zaskoczył nas bardzo, znaczy deszcz. To nie był już deszcz, to już był koniec świata, tak powiem. A pierwszy odcinek out of control, tam po prostu był koniec świata. Płynęła wszędzie woda i no, bardzo, bardzo trudne warunki były. Mokro, mokro, zaparowane szyby. No, nie jestem szczęśliwy z tego pierwszego przejazdu, aczkolwiek dobrze, że przejechaliśmy. Wiesz co, no niewiele można powiedzieć, no deszczowy Armagedon, no co, walka o życie. Pierwszy odcinek przejechaliśmy, oczywiście po drodze kilka załóg, tam chaos, kolegom odpadły wycieraczki, wiesz, no bo koledzy jadą, musimy się przesunąć. Także no nie było lekko, no cóż mogę powiedzieć więcej, no walka o życie. Ciekawie. Ogólnie to no, bardzo słaby przejazd z tego względu, że no, padał deszcz. Szyba nam tak parowała, że nic nie widzieliśmy, więc gdzieś tam pilot wykombinował na kiju jakąś szmatkę, ale to mało dawało, więc przejechaliśmy jak przejechaliśmy.
No, udało się przejechać jeden odcinek, drugi był odwołany. No, na tym pierwszym mieliśmy całkowicie zaparowane szyby, w ogóle nie odparowały, nie widzieliśmy nic, no to jechaliśmy byle tylko dokończyć i przejechać go. No jeszcze w tych strumieniach wody to wszystko było nie najfajniejsze, ale przestało padać i mamy nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Opony na pewno trafiliśmy tak jak trzeba. Zaskakująco dobrze się ta opona zachowuje na mokrym, więc do tego jest stworzona tak naprawdę. No zdecydowanie fatalnie dla kibiców, no bo wiadoma sprawa, że warunki były naprawdę ekstremalne. Naprawdę ekstremalne. Powiem szczerze, że nawet byłem w zasadzie prawie pewny, że ten pierwszy odcinek też będzie odwołany, ale pojechaliśmy więc. Ale co najgorsze, no to trafiło nam się auto na odcinku. Trafiło nam się auto na odcinku, po prostu ktoś z kibiców, mieszkańców wyjechał nam na odcinek, gdzie straciliśmy no minimum na 1,5 minuty tam, bo nie było przejazdu. To bardzo, bardzo przykre, rozczarowujące, że nie było nawet widać jakichkolwiek to, że takie auto, że nie ma prawa w ogóle pojawić na odcinku. To jest jedno, ale nie było jakichś prężnych działań z punktu safety'arzy, żeby tego auta już nie było. Także staliśmy. Dla nas oczywiście odcinek zniszczony, niebezpieczeństwo razy 150, także no trochę zniesmaczeni jesteśmy po tej pętli. Po pierwsze pętli super, auto działa, chodzi. Teraz małe dopracowanie i myślę, że będzie w porządku. Takie same ustawienia, nastawienie bojowe. Chyba zostajemy na deszczowych, bo jest dosyć mokro i bynajmniej tak mężo, piloto, mechanik zadecydował. Gdzieś tam, ale to już przed drugim odcinkiem, który był odwołany, nie? No a na pierwszym było ciężko przez to, nie? Już kombinowaliśmy tutaj jakiś mop, ale chyba już będzie dobrze, bo już teraz wszystko odparowało, jest ok. Natomiast no, faktycznie wiatr, ulewa, płynące rzeki błota, no ale to rajd, no, więc w związku z powyższym nie ma się co czepiać. Miejmy nadzieję, że od teraz będzie sprawniej szło i w końcu będziemy mieli jakiś fan i razem z NAK Racing będziemy mogli wykonywać dalej swój job. No dzieje się tutaj. Wymagające odcinki, tak jak już mówiłem, plus pogoda, która dzisiaj była, no, zrobiła niezły Armagedon wszystkim chyba. Okej, ta druga pętla zaczęło wysychać. Oczywiście w R5 tak nacięły, powjeżdżały w takie miejsca, gdzie my też musimy swoimi historykami tam wjeżdżać, co no, to nie jest proste, to jest duże wyzwanie, bo no, nie mamy takie stabilne auta zawieszenia, no ale tak się po prostu, tak wychodzi linia. No ciekawie jak co roku, a nawet bardzo ciekawie. Pierwszy OS w deszczu, wyjątkowy, takich no rzadko w życiu się jeździło coś takiego. No i fajny ten miejski, poszerzony o 3 okrążenia. Myślę, że no fajny dzień, fajnie, powiem tak, w deszczu jechało się świetnie, gorzej druga pętla, jak już deszczu nie było, zostało błoto i kamienie. No i tam już dla mojego samochodu, powiem tam, gdzie jest błoto, kończyła się fajna historia. No powiem szczerze, ja nie lubię narzekać, nie? Bo wiecie, złej balotnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, ale to faktycznie był trudny, ta pierwsza pętla. Ja nic nie widziałam, ale absolutnie nic. Nie sięgaliśmy szmatą do mojego zasięgu szyby, w związku z czym pilot jeszcze czasami coś widział, ja nie widziałam totalnie nic. Do buta mi się lała woda, nie wiem jakim cudem, ale generalnie gdzieś przeciekało. Wszystko mieliśmy zalane w środku. No, okulary mi też zaparowały, nie, fajnie. Ja naprawdę się cieszę, że dojechaliśmy do mety. Potem już jechało fantastycznie, potem generalnie postanowiliśmy wykręcić życiowy czas, w związku z czym przejechaliśmy tylko raz pętlę zamiast 2. Ale bawimy się, jest fajnie. Było super, kończymy pierwszy dzień, myślę fajne miejsce w klasie.
Daliśmy z siebie wszystko, auto dotrzymało do końca, trzymaliśmy równe tempo, bez większych przygód, ale dużo adrenaliny, także wycieraczki nadążały, opona nie trzymała, ale miałem całą szybę zaparowaną i nic nie widziałem, także pilot mi mówił, kiedy mam skręcać. No, dzisiaj polało, tak. Początek był trudny, no nie sądziliśmy, że ten odcinek będzie utrzymany, myśleliśmy, że będzie odwołany, poza tym zaparowała nam całkowicie szyba, nie włączona była nagrzewnica i nawiew na szybę, więc nic nie widziałem na pierwszym odcinku, straciliśmy strasznie dużo czasu, no ale teraz nadrabiamy i jest już dobrze. Także to nie była jazda, ciek wody przez drogę, no to nie dało się ani szybko jechać, ani cokolwiek zrobić. No ze względu na pogodę na pewno bardzo trudny, na te warunki, które były, to zdecydowanie trudny. No poza jedną rzeczą, nie zdążyliśmy założyć przedniej grzanej szyby, więc domyślamy się wszyscy, jak wyglądał odcinek w deszczu. Pilot ze ściągaczką, ja z jakimś papierem, no nic nie widziałem tak naprawdę. Nie? I generalnie no tak nie spodziewałem się, że młody od nas z klasy, Kordian Belczar, tak przyspieszy. Także nie brałem pod uwagę, że z nim się będę w ogóle dzisiaj ścigał. A taki scenariusz się napisał, także piekielnie szybko dzisiaj jedzie. Ja mam taką sytuację, że no nie mogę nawet narozrabiać, jak to się mówi, bo mam pierwsze miejsce w sezonie w klasie. Więc dobrze by było dojechać te 2 rajdy do mety i tytuł zdobyć, a co Rzeszów jest takim rajdem, no ja już to przerobiłem tutaj akurat parę razy, że to nawywijać to jest bardzo łatwo. A przy okazji chcę powiedzieć, że no jestem dumny bardzo z Jędrka, bo jestem, no powiedziałbym, bo to mój chrześniak, jestem jego ojcem chrzestnym i jestem jego ojcem chrzestnym jeszcze w rajdach. Powiedziałem na Nadwiślańskim, że to jest przyszły mistrz Polski i tak to wygląda. Naprawdę to jest przyszły mistrz Polski. Jeszcze zostało jutro, ale no dzisiaj na pierwszej pętli były bardzo trudne warunki. W niektórych miejscach ledwo wyhamowałem przed nawrotami, ale się udało. Miejski, no to fajny. Dużo kibiców, dużo znajomych, rodzina. Rajd jest długi, cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj tutaj na mecie. Zaraz serwis 45 minut, no i jutro dalej do boju. Jutro pełny atak, wiesz, trabantem będziemy walczyć. Nie, na Water Splash dalej nie mam planu, to będzie pełen spontan. Dzisiaj fajnie, dzisiaj mieliśmy dużo fanów, lubię te odcinki, fajny flow był, dobre tempo. Kompletnie inne. Tak, piękne słońce, piękne trasy, fantastyczny rajd rzeszowski. Jesteśmy przeszczęśliwi, że cały zespół na Racing na mecie, w komplecie, niedraśnięty, w znakomitych humorach. Było znów takie niewiadome, czy drugi odcinek przez wypadek Gołsi Prus się odbędzie. Na szczęście tam się nic nie stało załodze poważnego. I no, pytanie było, czy się nasz przejazd odbędzie. Karetka dojechała, także brawo za to. Wszystkie odcinki dzisiaj przejechane. Dla nas bezproblemowo dowieźliśmy dobrym tempem zwycięstwo, także dla NAK Racing jest to już 5. zwycięstwo w kolejności w wykonaniu naszym i oprócz tego dla zespołu też dobry wynik, także jesteśmy przeszczęśliwi. Wczoraj troszkę warunki dały w kość, no ale chyba było po rajdowemu. Dzisiaj już bardziej wyścigowo, no ale te szczyty mimo wszystko na odwagę. No ja jestem zachwycony jestem tymi odcinkami. No i jestem zachwycony, że wszyscy jako NAK Racing jesteśmy na mecie. No to jest super. Bardzo dobrze, bez przygód pierwszy raz od dawna.
Pilot dobrze mówił, ja w miarę dobrze jechałem, no i no nie oddaliśmy żadnego odcinka w generalce, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo fajnie, trudne warunki. Wczoraj, dzisiaj lepiej, ale na pierwszej pętli opona odpływała. Było za gorąco na miękką oponę. Później już lepiej żeśmy wybrali. Lubenia trudna. Raz mnie wywaliło z trasy, ale nic się nie stało co wiele. No, były lekkie przygody na tym krótkim odcinku, tym najkrótszym. No troszeczkę nas tam wyrzuciło w rów, ale to nic znowu takiego tam poważnego. Wyjechaliśmy o własnych siłach i dojechaliśmy do końca. Wiadomo, że potem ta pętla już była tak z tyłu głowy, było to, co się stało, no ale na ostatniej, jak zobaczyliśmy, że z autem wszystko w porządku, z hamulcami, z kołami, no to ciśliśmy dalej, także jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że szkoda trochę, bo żeśmy stracili tam dobrą minutę na tym naszym wybryku i może nawet byśmy walczyli o podium w generalce, ale nieźle, no super jest. Same odcinki, no to znane już nam. Bardzo trudne te 2 pierwsze odcinki w pętli. To niezwykle trudne i do opisu, i do prowadzenia, przebijające, odwrotne zakręty. A Lubenia, no to dobrze znana już. Po tych pierwszych wydarzeniach z wczoraj, gdzie straciliśmy bardzo dużo na tym pierwszym odcinku, no teraz już tylko jechaliśmy praktycznie dla przyjemności. No, dzisiaj bardziej jechaliśmy na czas. Próbowaliśmy gonić trochę wczorajsze straty. No i tak wychodziło dzisiaj z prędkości. Wczoraj było bardziej dla zabawy, dzisiaj było z prędkości, także jak wyszło, to się bardzo cieszymy. Dzisiaj nie, wczoraj mieliśmy problemy z wycieraczkami, bo na początku zaraz trzeci zakręt, pierwszy odcinek i nam się wycieraczki rozpadły. A lało, wiemy, wczoraj i musiałem stanąć raz, później stanąć drugi raz, zabrać Marka wycieraczkę, założyć do mnie. No i tak żeśmy jechali, jakoś poszło do mety, dojechaliśmy i bardzo się cieszymy z tego. Dzisiaj dobrze szło, póki nie uderzyłam ogranicznika felgą i później już jechaliśmy naprawdę bardzo spokojnie, że mieliśmy spory zapas, więc no musieliśmy dojechać do mety po prostu. Nie, znaczy tak, felga skrzywiona, kierownica gdzieś tam, ta geometria się zaburzyła, ale dojechaliśmy. No, znakomicie. Z mojej strony, no niestety drugi team Motowizji się rozbił na samym finale. Także trochę jesteśmy, że tak powiem, no smutni, że kolega rozbił auto. No ale wszystko jest ok, jest zdrowy. A sam rajd świetny. Naprawdę jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy dobrą robotę. Nie no, woda była na Lubeni. Było rewelacyjnie. Dzisiaj mi się świetnie jechało, chociaż Trabant, on generalnie nie ma mocy, ale dzisiaj coś bardzo mocno gdzieś tam tracił tą moc i były momenty, że się martwiłam, że nie dojedziemy. Ja uwielbiam ten rajd też, uwielbiam te trasy. No Lubenia, mechanicy, nasi serwisanci generalnie chcieli mi głowę urwać, bo jak wyjeżdżałam z serwisu, mówili, słuchaj, tylko nie jedź przez tą wodę głęboko, bo wszystko zalejesz, nie przejedziesz. Przepraszam, ale pojechał. Ja jestem przeszczęśliwa, że jestem na mecie. To jest dla mnie coś fantastycznego, także jestem super zadowolona i bardzo, bardzo się cieszę. Świetnie zorganizowana impreza, świetne odcinki, świetne okolice. Mnie się tutaj bardzo podoba.